Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście seria Le Masze. Pozwolicie, że ja tutaj włączę sobie sprzęt, bo zaczynamy ten odcinek na gospodarstwie. No jak widzicie, robimy w sumie TMR, bo to jednak troszeczkę czasu też wymaga, żeby ten TMR zrobić. Kwestia jest tego typu, w poprzednim odcinku zastanawiałem się z tą dziwną trawą, w ogóle o co, come on, jakąś trawę podsuszoną mam, a przecież we wcześniejszych odcinkach mówiłem o to, że w zasadzie będę owijał tą podsuszoną trawę i z tego będę miał kiszonkę. Wielkie dzięki, że mi przypomnieliście, po co w ogóle kupiłem tą owijarkę, która gdzieś tam stoi. Macie rację, oczywiście tą trawę można zrobić z niej siano, można z niej zrobić kiszonkę, ale w takiej formie, jakiej jest teraz, to nie jest ani siano, ani kiszonka. No ale najprawdopodobniej z tego zrobimy sobie kiszonkę. Dobra, zrobił się już ten TMR, możemy wysypać elegancko. Jest listopad, nie wiem czy już powiedziałem, no ale pewnie rozumiecie, że prace polowe ustały, w związku z tym teraz będziemy się skupiali tutaj mocno na tym, co jest na gospodarstwie zwierzętami. Dzisiaj kupimy ich więcej. Nie wiem jak to będzie z finansami, czy pozwolą nam, żeby tutaj, ale chciałbym troszeczkę cielaków kupić. Oczywiście rozwijamy mocno hodowlę bydła mięsnego, tylko że boję się tutaj, że mogą być troszeczkę limity i ograniczenia administracyjne co do powierzchni tych budynków, a więc, ale to trzeba będzie przetestować. Sypie się? Dobra, już się skończyło. Zaraz wam powiem, jaka fajna rzecz się zdarzyła. Otóż wreszcie, no w sumie mogę sobie pogratulować, już jesteśmy w drugim tierze, czyli nie jesteśmy tymi początkującymi rolnikami, tylko już stopień wyżej, tak więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda i tutaj generalnie wreszcie zatrybił ten obornik i on naprawdę dużo punktów dodał i dzięki temu jesteśmy już, jak widzicie, poziom C, czyli punktów mamy już ponad 300 i tutaj, jeżeli chodzi o zarządzanie gnojowicą, nie, to gdzie to było? Ściółka, ograniczenie... obornikiem, no właśnie o to chodzi. Zobaczcie, dostaliśmy aż 50 punktów. W związku z tym, no, byłem mile zaskoczony, że już właśnie w tym miesiącu mamy już możliwość przeskoczyć na, no, poziom wyżej, nie? I w związku z tym być może będziemy czerpali jakieś korzyści. A jakowe to będą korzyści? No to być może w następnych odcinkach wytłumaczymy. Dobra, nie będę tu chyba więcej TMR-u kręcił. Chociaż dobrze byłoby go jeszcze tutaj dorobić, ale to w momencie, kiedy będę kupował tutaj cielaki. Jeżeli już. Kwestia jest tego typu, nie wiem ile tych cielaków kupić tutaj, bo nie wiem ile mi zostanie pieniędzy, bo no, mam jedną rzecz do zrobienia, trochę czasu zajmie. Dzisiaj kolejną budowę sobie rozpoczynamy, tylko że, zobaczcie jaki jestem nieubrany jeszcze. Już jest jesień, a ja dalej sobie brykam, ale powiedzmy łagodna tu jest jesień. Chociaż w grudniu ma śnieg padać i to jest troszeczkę, no dosyć też ciekawe, bo po raz pierwszy tutaj z śniegiem będziemy mogli się chyba, no spotkać, a jeżeli tak, no to ciekawe kontrakty będziemy mogli tutaj robić. Tutaj o czym wcześniej mówiłem, będziemy tutaj rozbudowali, dlatego tutaj na razie nic nie robię. Zimową porą będziemy tutaj wyrównywali teren i tak dalej. W ogóle jeszcze pobiegniemy sobie zobaczyć, czy tutaj trzeba będzie te siano dowozić. Cały czas jest 6000. Czyli, dobra, spoko. Tak więc na ten moment jest ok. Zobaczcie, jakie żyto już jest wysokie. Troszeczkę mnie przeraża fakt, że one w listopadzie jest takie wysokie, nie? A tutaj zima za chwilę. No dobra, tak więc lecimy z rzeczą, którą dzisiaj chciałbym zrobić, a mianowicie chciałbym zakupić teren. No już się pochwaliłem tutaj. Jeszcze zobaczymy, czy są jakieś nowe rzeczy. Nie, niekoniecznie. No i też dosyć dużo pieniędzy dostawałem z programów, nie? To już powiem wam, że gdybym grał na trudnym poziomie, to same programy całkiem niezłe pieniądze generują. Dobra, ale my tutaj do celu, właśnie, zakupimy sobie te... Znaczy, to jest w sumie łąka. W ogóle odwiedzimy to najpierw. Już wcześniej chyba o tym pomyśle mówiłem, ponieważ no, zimową porą, no tutaj akurat w pierwszych sezonach była łagodna zima. I tam w ogóle nawet śniegu nie było, ale to nie jest prawda, że na tej mapie nie może być zimy. W ogóle w komentarzach też mówiliście, nie, u mnie Anton, śnieg leży non-stop i tak dalej. A jak sprawdzałem tutaj prognozę pogody, to naprawdę, zobaczcie, śnieg, jakie temperatury niskie będą. Tak więc krowy... z pastwiska, mimo tego, że one tam mają paszę, no chciałbym je przenieść w taki teren, może nie do końca, żeby tutaj była jakaś obora czy coś takiego, ale widzicie, tu jest
taka jak gdyby polanka i w związku z tym, no tutaj krowy będą chronione właśnie przez te drzewa dookoła przed zimnym wiatrem i to już wystarczy, nie? Tak naprawdę. Tu może jakąś wiatę postawimy i coś takiego. Tak więc ten teren mam zamiar kupić i tutaj postawić taką zimową oborę, czy to nie będzie obora, zobaczymy zresztą jak to będzie wyglądało. Najpierw postawimy sobie tutaj wiaty, gdzie będziemy trzymali siano. I to będzie istotne, bo na razie ja nie mam aż tak dużo tego bydła, ale w planach jest naprawdę, że będę miał tutaj potężne ilości, bo te pastwiska dają takie możliwości. No tutaj te pastwisko obok, no tutaj akurat no już jest ładnie wszystko zregenerowane, trawy jest dosyć dużo, widzę, że już drzewa nawet zaczęły rosnąć. Tutaj posadziłem, więc będzie fajnie. Dobra, przejdziemy. Tak więc kupujemy to i chyba już rozumiecie o co come on. Już to wcześniej nawet tłumaczyłem, tak więc ten teren mam zamiar kupić. I tutaj mam zamiar wybudować. Znaczy, pomysł był też taki, żeby wykosić tą trawę teraz, co nie? I tak się zastanawiam, czy nie wykosić tej trawy. Tylko, że ja mam tutaj modyfikację, szczerze mówiąc, która no w tym momencie nie pozwoli mi tutaj za bardzo wykosić zrobić z tego siana. Już nie zrobię z tego siana. A jeszcze za chwilę deszcz będzie padał. Tak więc szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. No dobrze, ta trawa zostanie. Jest za późno, żebym ja mógł tu zrobić sianokosy, bo ja tutaj używam modyfikacji, która mi nie pozwoli zrobić tych sianokosów. Nie dam rady, nie? Tak więc, no zostanie tak jak zostanie. W związku z tym od razu sobie idziemy i troszeczkę ten teren, może chciałbym najpierw pokazać wam, co ja tutaj planuję. Może lepiej z widoku, z takiego widoku będzie lepiej. Czyli ten teren mam zamiar ogrodzić i generalnie zrobić tutaj pastwisko. Tak samo, na takiej samej w zasadzie jak tutaj, tak? Coś podobnego, nawet będę wykorzystywał tą samą modyfikację, żeby stworzyć coś takiego. Ogrodzenie sobie wstawię inne. Ok, takie, które mi się podoba i tyle. Bo problem z modyfikacjami, które dostarczałem takich rozwiązań, że jest tylko żłób i gdzieś tam jakiś zbiornik na wodę, to najczęściej te ogrodzenia są takie niefajne i ja tego nie lubię. Zresztą mamy jedną modyfikację, sprawdzone rozwiązanie, możemy wykorzystać tutaj. I tutaj będzie też takie ogrodzenie. Ja dzisiaj troszeczkę tłumaczę, w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę tłumaczone, bo być może ktoś podrzuci jakieś lepsze rozwiązanie i tak dalej, nie? Jak gdyby rozumiecie, że nie musi tu być jakiś stały budynek, tylko zobaczcie, no ta idealnie taka polanka będzie ochraniała te zwierzęta, które mają naturalnie taką podwyższoną trochę wytrzymałość, nie? I wystarczy, że nie będzie tego zimnego wiatru jednak i one nie muszą być w oborze stać, nie? Tak więc do tego ich natura przyzwyczaiła, tak więc to nie powinno być problemów. I tutaj będzie te pastwisko, natomiast w tej części postawimy sobie magazyn. Magazyn, wiatę, coś takiego, nie? Tak więc będziemy musieli sobie najpierw chyba, taki pomysł, żeby troszeczkę ten teren wyrównać. I w zasadzie myślałem, żeby to się pobawić w taki już profesjonalny sprzęt, że wziąć tu odpowiednie modyfikacje, terrafarm, na przykład rzucić sobie, wyrównać i tak dalej. Ale nie wiem, czy to ma sens akurat w tym przypadku. Tutaj sobie zwykłe narzędzia do równania tej powierzchni wykorzystam i troszeczkę wyłagodzić ten teren i tyle. Albo podnieść może raczej coś takiego, nie? Z tego poziomu złapać i... Czekajcie, jak to jest? Ustaw docelowy punkt nachylenia, czyli tutaj prawym i teraz sobie ciągnąć, tak? Dobra. O właśnie, coś takiego, żeby tą wysokość sobie tutaj zaprogramować. No to trochę będzie to kosztowało, no ale dobra. Później sobie to wyrównamy. Mam nadzieję, że mi pieniędzy wystarczy do równania i że za chwilę nie będę musiał jechać i sprzedawać desek. A w ogóle, ten budynek, który tutaj powstanie, to trzeba będzie go wybudować. Czyli deski tutaj będę potrzebował raczej do tego, żeby to wybudować. Na razie zrobimy to tak, no tak byle jak. Bo najpierw i tak te zwierzęta zimową porą one nie będą tu jeszcze stały. Nie wiem w ogóle jak ten projekt, bo teraz spodobało mi się to, że Red Tape daje takie możliwości, że tam składasz jakiś ten wniosek i oni ci tam, nie wiem, będą refundowali to albo nie i tak dalej, i tak dalej. Czyli
nie, że po prostu budujesz i to ten okres jest tu jakiś... Po prostu jest kwestia tego typu, że jest jakaś zależność czasowa, że to nie jest coś takiego, że stawiasz budynek i on od razu jest. Musisz poczekać, aż oni ci... No, czy teoretycznie mógłbym postawić taką oborę, ale ja w tym momencie czekam, aż oni zdecydują, czy dostanę dopłatę do tego, czy też nie. I to powoduje, że ten proces budowy i budowanie w farmingu ma taki bardziej realistyczny charakter, w tym sensie, że po prostu jest ta kwestia czasu w tym momencie. I to można w dwojaki sposób osiągnąć. Taki efekt. Albo właśnie poprzez to, że czekam na finansowanie, albo fizycznie budując też muszę poświęcić na to czas. I tutaj będzie takie rozwiązanie właśnie, że tu będziemy po prostu ten budynek budowali, nie? Pozostałe, nawet ogrodzenia chyba też będziemy budowali, ale to chyba nawet wiecie, jaką modyfikację będę używał. To się nazywa chyba Building Everything, albo coś takiego, już nie pamiętam, jaka to jest nazwa dokładna. Ale to jest właśnie coś w ten deseń. Dobra, sobie tutaj tak na sztukę wyrównałem. Chodzi o to, żeby jak gdyby, żebym chociaż troszeczkę nad tym zapanował. I mam tutaj budynek, który chyba znajdziemy jako taki budowlany, że można go wybudować. Właśnie, coś takiego. Jest to nie... O, to jest jednak większa rzecz. Aha, czyli więcej równania będę potrzebował. I teren nie należy do mnie. A jak kupiłem to? Nie, no musiałem już kupić. Ale dobra, okej. Ważne jest, że on najprawdopodobniej wyrówna do tego, co tutaj jest, nie? Wiecie co? Nie jestem pewien, tak więc sobie zapiszę grę. Autentycznie. W ogóle źle zrobiłem, bo ja przy wszystkich takich rzeczach, gdzie coś powinienem coś wybudować i tak dalej, to ja zawsze staram się zapisać grę, nie? Bo wiecie, jaka później jest sytuacja, nie? Tak więc ten budynek, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że on będzie trochę mniejszy, ale jest większy, tak więc spoko. I teren nie należy do mnie. W zasadzie mógłbym spróbować, żeby należał do mnie ten teren. Tak więc fajnie by było wrzucić modyfikację, która by spowodowała, dobrze, ten teren należy do ciebie. Ale, bo nie będziemy tak kombinowali. Zobaczcie, w ogóle ona chyba, ale nie, dobrze, bo to wcisnąłem chyba B... Tryb swobodny, a ja nie. Chcę, żeby jednak on złapał tą wysokość. Czyli co? Będziemy musieli jeszcze przesunąć, co nie? Albo tutaj gdzieś. Co ciekawe, ta wiata pozwoli mi tutaj przytrzymywać na przykład ten pojazd do transportu zwierząt i na przykład siano przytrzymywać. Tak więc dobra, ja sobie ten teren wyrównam jeszcze, nie będę was tutaj katował takimi rzeczami jak równanie, bo mi się wydawało, że tutaj... No dobrze, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Zobaczmy, czy teraz się uda coś tu postawić. No, widzę, że chyba wysokość złapało, czyli dorzuci mi troszeczkę wysokości, tylko no nie chciałbym kupować tego, bo nie chcę tutaj władować się w nie mój teren tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, mógłbym wrzucić tu jakąś modyfikację, ale te drzewa należą do innej działki, którą mógłbym też kupić, tylko że problem jest tam, to jest chyba 500 000, tak więc, dobra, tu chyba załapało wysokość. No i właśnie, o to mi chodziło, zdecydowanie tak. No i też widzicie, że zapłaciłem za to chyba tylko 1000, nie, jakieś tam 2000. No bo będziemy musieli tutaj budować i trochę czasu to nam zajmie. Jeżeli to będę miał zrobione, to ja sobie tutaj wyprofiluję to odpowiednio, drzewa tutaj nasadzę i stąd będzie właśnie ta część, to już zorganizuję sobie łąkę i tutaj jakąś wiatę postawię sobie. Jakieś, no oczywiście, żeby one były karmione, bo chodzi też o to, że musi być, bydło będzie tutaj zganiane z całego, znaczy w tym sensie, że tutaj będzie ze wszystkich pastwisk sprowadzane, w związku z tym potrzebuję odpowiednią dużą powierzchnię, żeby też red tape mnie tutaj nie ukarał, nie? Chociaż z drugiej strony można by też zrobić coś takiego, że jest zbyt dużo tych zwierząt i w okresie zimowym ryzykujesz i masz pewne no, masz pewne ograniczenia, dostajesz jakieś ujemne punkty i tak dalej. Tak więc to też by było w sumie fajnie. Po prostu wiesz, że podejmujesz ryzyko, będziesz musiał być ukarany i dobra, ale akurat akceptujesz to. Dobra, tak więc chyba widzicie, o co mi tutaj chodziło.
Tutaj sobie zrobimy jakieś jeszcze studnie albo coś takiego, żeby wodę. Nawet zastanawiam się, żeby tą drogę sobie wyrównać, bo tutaj jakoś błoto jest i tak dalej. Tylko że musiałbym chyba drogi kupić, ale drogi chyba na tej mapie można kupić za 0? Jeżeli tak, to by było fajnie, nie? Bo to też kwestia jest tego typu, czy będę mógł odśnieżać. Bo jeżeli będą kontrakty, nie wiem, aha, to jest ten. Tak, to jest ten. To jest tak. Bo ktoś napisał mi, że w komentarzu, że nie można wykonywać kontraktów na odśnieżanie. No bo teoretycznie drogi nie należą na tej mapie do nas, tak jak na przykład na Hofbergman. Na Hofbergman jest inaczej. Tutaj trzeba chyba to kupić. Jak ja to kupię za 0, to będę miał wszystko, tylko że tak. Czy to mi czasami nie rozwali, wiecie, rolnictwa precyzyjnego, bo tu jest potężna powierzchnia i to mi wpłynie bardzo negatywnie dobra, to nie chcę tego przetestować, szczerze mówiąc. To sobie później przetestujemy. Ale chyba wiecie, o co chodzi, że jeżeli nie będę w stanie tutaj uprawiać tego, a to jest 50 hektarów pod drogami, to te 50 hektarów będzie zła ocena środowiskowa, to ona będzie miała potężny wpływ na całkowitą ocenę środowiskową dla mojego gospodarstwa, co mogłoby mnie zrujnować. Lecimy do sklepu, ponieważ pierwszy etap budowy wymaga cementu, jeżeli się nie mylę. Już nie pamiętam, 7 chyba worków. Ale i tak na samym początku nie wiem, ile będę w stanie kupić, bo tych pieniędzy aż tak dużo nie mam. Fajnie, że ciągnik chyba jest pod sklepem zostawiony, to jest idealnie. Byłem tutaj przed chwilą, sprawdzać, czy w ogóle cement tutaj jest, ale jest. Przywiozłem deski, bo trzeba troszeczkę tych pieniędzy uzbierać sobie tutaj, gdzie się to tylko sprzedaje, nie za bardzo wiem, szczerze mówiąc. Dobra, trzeba będzie tutaj spróbować, czy to się gdzieś tutaj nie sprzedaje? Mi się wydaje, że tutaj był ten trigger, ja mam teraz te znaczniki powyłączane, więc będziemy trochę zgadywali, ale chyba to trzeba wjechać tutaj, jeżeli się nie mylę. Aha, ciągnik jest dobrze. W poprzednim dniu tutaj ładowałem te ślimaki rozrodowe i wapień, tak więc potrzebny był ten ciągnik, całe szczęście, że zostawiłem, tak więc fajnie. A tutaj nie sprzedaje się tego? O właśnie. Już traciłem wiarę, że rzeczywiście dobrze pojechałem, ale dobra, okej. Całkiem niezłe pieniądze. Dodatkowo te deski chyba też będę mógł przeznaczyć na budowę tego obiektu, tak więc to będzie też bardzo fajna rzecz. I teraz tak, lecimy sobie zakupić, już nie pamiętam ile tam było tego. Nie pamiętam, ale i tak będę tutaj przywoził jeszcze, bo teraz już jest ten okres, kiedy ja będę tutaj dużo sprzedawał, różnych dziwnych rzeczy, tak więc okej. O właśnie, deski też mógłbym tutaj kupić, ale oczywiście to nie jest potrzebne. Tkaniny, worki z cementem. Cementowa cegła, beczki. Dobra, czyli troszeczkę tego będzie. Fajnie. Bo się właśnie zastanawiałem, czy, wiecie, chcę postawić sobie budynki, a nie wiem skąd ja to kupię, nie? Żeby nie było tak trochę słabawo, nie? Na razie kupimy sobie 4 sztuki. Nie pamiętam, ile tam tego jest potrzebne. Żebym nie zakupił aż za dużo tego, nie? Żeby nie było. Okej, mamy tutaj 4 palety. Tak więc sobie je załadujemy. Mam nadzieję, że ten ciągnik się nie przewróci. Mam nadzieję, że Giant zrobił te palety lekkie. W tym sensie. Myślicie, że jedną mogę wrzucić na drugą? Nie, no chyba powiezłoby mnie. Znaczy, nie tyle, no, mnie by powiezło, a nie wziąłbym pod uwagę, że tutaj nawet ten ciągnik nie ma obciążnika z tyłu. Co innego załadować, nie wiem, ślimaki do rozrodu? No spokojnie, daję radę. Dobra, wrzućmy to tak, żeby nie było. Dobra, dobry Giants. Zrobił te palety lekkie. I to jest właśnie to grywalność w tej grze, nie? Po co nam realizm? Na przykład w tym momencie musiałbym się męczyć. A tak to, proszę bardzo, pyk, położymy sobie 2 palety. Chociaż podejrzewam, że ten ciągnik spokojnie. Tak, chociaż nie. Myślicie, żebym takim ciągnikiem tak sobie tak sobie podniósł takie 2 palety i zero tutaj w ogóle emocji by było? Bez obciążnika z tyłu? Myślicie, że coś takiego byłoby to Nie wiem. Ile tutaj tych worków jest? Nie no, wydaje mi się, że ciężko mi powiedzieć. Powiem wam, że ta Renata naprawdę mi się podoba. Ona jest tutaj zdolna do różnych ciekawych rzeczy. Naprawdę dobry ciągnik jest.
Teraz tak, aż się wystraszyłem. Biegniemy, zepniemy to. Czy ja coś jeszcze chcę z tego sklepu? Na razie nie. Nie mam pieniędzy, żeby coś chcieć. Znaczy nie, no mam trochę pieniędzy, ale bez przesady. To pieniądze dzisiaj będziemy tutaj cały czas musieli zarabiać, nie? W tym sensie, że będę przywoził sobie... Właśnie, będziemy sobie w to miejsce przywozili różne ciekawe rzeczy, a na gospodarstwo wywozili typu nawozy i inne takie rzeczy, które się... Aha! Jeszcze muszę autentycznie ten środek chwastobójczy, który mam koło sklepu, muszę go też zawieźć na gospodarstwo. Chociaż tego akurat bardzo mało używam, no bo mój opryskiwacz ma czujniki i inne ciekawe rzeczy, tak więc nie potrzebuję aż tak bardzo dużo. Dobra, mkniemy na plac zbudowy. Trochę szukałem znaczników. Myślałem nawet, że to trzeba gdzieś tam cofnąć. Widzicie, one sobie tutaj, ten znacznik stoi, nie? Dobra. Mam nadzieję... jakie tutaj jakaś akcja się zaczęła rozwijać. Nie byłem gotowy na coś takiego, autentycznie. Dobra, posłuchajcie. Ale tutaj robota wre. Jaka jazda. A czyli jeszcze będę musiał tutaj dowieźć. Dobra, okej. Fajnie by było, gdyby jacyś tutaj ludzikowie sobie się tutaj kręcili, co nie? To by było fajne również, co nie? No ale tutaj jeszcze trzeba będzie dowieźć, bo pierwszy etap to jest 10 chyba palet, tak? Brakujące jeszcze 7 palet. No to troszeczkę trzeba będzie zarobić, nie? Ale chyba wiecie, o co chodzi. To wybudujemy, jak to wybudujemy sobie, w zasadzie autentycznie chyba zaprzęgnę Terrafarm i sobie tutaj wyrównamy ten plac. Przyjedziemy, tutaj sobie wyrównamy, ziemię stąd wywieziemy. Nie wiem jak z tą drogą. Fajnie by było, gdyby tą drogę można było, wiecie, ładnie zrobić jakiś żwir tutaj, tylko że to, o czym mówiłem, mam trochę obiekcję, że jak kupię te 50 hektarów, gdzie są te drogi, to później może być problem, że tutaj może ktoś napisze w komentarzu, czy też zainwestował w drogi, te 0 euro i później nie miał czasami problemów z rolnictwem precyzyjnym. Trzeba stąd uważać. Tu jest duży hałas, tak więc stąd spadamy. Elegancko. Musimy się tutaj jednak pośpieszyć, bo w jakim tempie tutaj jest robione. No... Ciężko mi powiedzieć, ale podejrzewam, w tym miesiącu już pierwszy etap powinien być ukończony, tak więc czas zarabiać. W zasadzie 19 000 mam. To będzie jednak troszeczkę kosztowało, ale na ten moment mam dosyć dużo desek, tylko żeby nie było czegoś takiego, że ja sprzedam wszystkie deski, a w następnym etapie będzie 20 000 desek, nie? Potrzebne, tak więc chyba zajmiemy się zwożeniem, albo wywożeniem. Wywożeniem czego? No wywożeniem tego drewna opałowego, tylko że to jest no dosyć duża ilość do wywożenia i chyba nie tym sprzętem. Ewentualnie krótkie deski, bo jak jest ich aktualnie dosyć dużo, a pozostałe belki i długie deski trzeba będzie oszczędzać, bo być może w następnym kroku właśnie najprawdopodobniej będą te elementy. Tak więc, żeby nie było później takiej sytuacji, że ja będę musiał kupować produkty, które sam wytwarzam, ale wcześniej sprzedałem. Następna dostawa cementu, tak więc jeszcze chyba dwie palety, bo chciałem powiedzieć 2 worki, ale 2 palety jeszcze trzeba będzie dowieźć. To zaraz zobaczymy. Okej, 17 000 mam. Sprzedałem jednak krótkie deski, bo jak byłem w tartaku zobaczyłem, ale tutaj hałas. Jak byłem w tartaku zobaczyłem po prostu jaka jest sytuacja i zorientowałem się, że krótkich desek mam bardzo dużo. Nawet gdyby tutaj było, nie wiem, 20 000 potrzebnych, to spokojnie jestem w stanie dostarczyć, ale podejrzewam, że w następnym etapie będą, nie wiem, jakieś belki najprawdopodobniej. Musiałbym przejrzeć tą modyfikację, bo w zasadzie nie wiem, to w następnym roku tutaj będzie, więc jeszcze 2 palety, tak, 2 palety muszę tutaj dowieść. No i fajnie. Najprawdopodobniej w następnym odcinku jednak tutaj już zaprzęgniemy Terrafarm. Zdecydowanie, może wynajmiemy jakiś sprzęt na całą zimę, żeby tutaj popracować. Może więcej tych sprzętów wynajmiemy, nie? I w zasadzie zastanawiałem się i być może nawet sprzedam niektóre krowy, ponieważ one już są dosyć drogie. 2500, 2600 od sztuki na ten moment.
w sumie już ich wartość nie będzie tak dynamicznie rosła. Tak więc może to zrobić właśnie w taki sposób. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Zresztą tutaj akurat na tej serii pieniądze nie są jakoś bardzo... Nie są to jakimś dużym problemem, szczerze mówiąc. A więc lecimy do tartaku. Aha! Wióry możemy wywieźć. Ale niektóre są właśnie w takich paletach. Albo wióry mogą być luzem, tylko że wtedy tutaj trzeba by chyba podjechać, tak mi się wydaje. No i to jest dosyć dobre źródło, żeby sprzedać to, nie? W ogóle się zastanawiam, może troszeczkę poczekać, bo za chwilę to będzie miało jeszcze wyższą cenę. No ale najpierw tutaj tura sprowadzimy. Okej, rozpoczynamy tutaj ten okres zimowy, w którym dużo będzie się budowało. Mam nadzieję, że nie będzie dużo śniegu, bo to może spowolnić troszeczkę pracę, nie? Ale gdyby nie było dużo śniegu, to mamy tutaj pewne rzeczy do zrobienia, generalnie troszeczkę pracy ciężkim sprzętem, które w okresie zimowym postaram się tutaj ściągnąć. Ale do tego istotne jest, aby była odpowiednia pogoda. Jeżeli będzie dużo śniegu, będziemy mieli inne problemy. I inne programy, dokładnie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.